Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić banana. Będziemy go robić na podstawie wzoru ze strony Dropsa. Link podam w opisie. Jest to chyba ostatni film z serii Mini Owoce. Nie powiem, że zakończamy tą serię, ale zostaje na pewien czas zawieszona. Może uda mi się znaleźć jakieś nowe, ciekawe wzory. Wtedy na pewno do tego wrócę. Jeżeli film Ci się spodoba, będzie mi miło, jeśli klikniesz łapkę w górę. Jeżeli dodasz komentarz również. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli nie będziesz znała którejś z technik, którą dzisiaj wykorzystamy, na przykład magiczne kółko, czy zwiększanie lub zmniejszanie ilości oczek, to zachęcam Cię do obejrzenia moich poprzednich filmów dotyczących podstaw amigurumi lub podstaw szydełkowania. Tam są odcinki poświęcone każdy innemu zagadnieniu. Jest na przykład odcinek tylko o tym, jak zredukować liczbę oczek, czy jak zrobić magiczne koło. Aby zrobić banana, będziemy potrzebować żółtej włóczki. Ja używam włóczki Yarn Art Jeans numer 35. Szydełko. U mnie to jest numer 2,5. Nożyczki. Przyda się igła dziewiarska oraz oczywiście trochę wypełnienia. Banana zaczynamy od zrobienia w magiczne koło 3 półsłupków. W drugim rzędzie w każdym z półsłupków zrobimy 2, czyli powinniśmy uzyskać 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. W kolejnym rzędzie znów będziemy robić po 2 półsłupki w jednym poprzedniego rzędu, czyli powinniśmy otrzymać 12 półsłupków. Raz, 2. Przechodzimy do drugiego półsłupka, też robiąc w nim 2 półsłupki. 3, 4. W rzędzie czwartym robimy po jednym półsłupku w każdym z oczek poprzedniego rzędu, czyli robimy 12 półsłupków. W rzędzie piątym w pierwsze oczko
robimy 2 półsłupki. Następne 11 oczek robimy po jednym półsłupku, czyli będziemy mieli 13 w tym momencie. I w ostatnie oczko również robimy 2 półsłupki. Tym sposobem w 5. rzędzie otrzymaliśmy 14 półsłupków. W rzędzie 6 również musimy zrobić 16 półsłupków, czyli po jednym w każde oczko. Dobrze, robimy teraz rząd czy okrążenie 7. Pierwsze oczko robimy 2 półsłupki. Kolejnych 12 oczek robimy po jednym półsłupku. I w ostatnie oczko robimy 2 półsłupki. Otrzymujemy 16 półsłupków. Rząd 8 to 16 półsłupków, czyli po jednym w każdym rzędzie, w każdym oczku. Czy w okrążeniu 9 robimy znów w pierwszym oczku 2 półsłupki, czyli zwiększamy ilość, tak, o 1. Następnie robimy w każdym z 14 następnych oczek robimy po jednym półsłupku. I w ostatnie oczko robimy również 2 półsłupki. Mamy 18 półsłupków w tym okrążeniu. W okrążeniu 10 robimy po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli 18 półsłupków. W rzędzie 11 znów robimy w pierwszym oczku 2 półsłupki. Następnie w 16 kolejnych oczkach robimy po jednym półsłupku. I w ostatnim oczku robimy 2 półsłupki. Otrzymujemy 20 półsłupków. Następnie w rzędzie 13 musimy zrobić 20 półsłupków i w rzędzie 14 również robimy 20 półsłupków, robiąc po jednym półsłupku w każdym oczku. Za nami rząd 14. Przed nami 15, od niego będzie już troszkę trudniej. Będziemy robić w związku z tym trochę wolniej, żeby się nie pogubić. Pierwsze 3 oczka robimy po 2 półsłupki. Pierwsze oczko 2 półsłupki. Drugie oczko 2 półsłupki i w trzecie oczko 2 półsłupki. Mamy 6
półsłupków. Teraz kolejne 4 oczka będziemy robić po jednym półsłupku. Tak. Teraz z kolei będziemy redukować liczbę oczek, to znaczy z kolejnych 8 oczek zrobimy 4, czy na kolejnych 8 oczkach zrobimy 4 półsłupki. Z 2 pierwszych 1 półsłupek, na 2 kolejnych drugi, 3 i 4. Przypominam, że jeśli nie wiesz, jak zrobić któryś z elementów, które dzisiaj wykonujemy, to cofnij się proszę do moich poprzednich filmów z podstaw amigurumi czy z podstaw szydełkowania, poświęconych właśnie na przykład tylko zmniejszaniu czy redukcji ilości oczek, czy zwiększaniu, czy też jak zrobić magic ring. Dobrze. Kolejne 4 oczka robimy po jednym półsłupku. I w ostatnie oczko robimy 2 półsłupki. Tak naprawdę w tym rzędzie 15 liczba oczek w okrążeniu nie zmieniła się. Znów mamy ich 20, ale zauważcie, że zmienia się kształt naszego banana, tak? Zmniejszając, redukując liczbę oczek tu w tym miejscu, tak, powodujemy, że tutaj troszkę się ścieśnia. Tu z kolei je dodając, poszerza się, tak? Uzyskujemy ten zakrzywiony kształt banana. Ok, rząd 16 i 17 to znów po 20 półsłupków, ale robionych już po jednym półsłupku w każdym oczku. Tak, czyli 20 półsłupków w rzędzie 16 musimy zrobić i 20 półsłupków w rzędzie 17. Teraz rząd 18, robiąc pierwsze 4 oczka robimy po 2 półsłupki, czyli razem otrzymamy 8 półsłupków. Pięć, 6, 7, 8. Następnie robimy 4 pojedyncze półsłupki. Później 4 zmniejszenia. To 4 redukcje. I znów 4 półsłupki, po jednym w każdym oczku. Teraz w rzędzie 19 musicie zrobić 20 półsłupków po jednym w każdym oczku i w rzędzie 20 również 20 półsłupków po jednym w każdym oczku. Przed nami rząd 21. Robimy najpierw 2 półsłupki po jednym w 2 kolejnych oczkach. Następnie w 4 kolejnych oczkach robimy po 2 półsłupki. Później 4 kolejne półsłupki, 4 kolejne oczka robimy po jednym półsłupku.
Później musimy zrobić 4 redukcje. I na końcu 2 pojedyncze półsłupki. Cały czas w każdym z tych rzędów otrzymujemy taką samą liczbę oczek. Jest to 20. Dobrze, rząd 22 i 23 analogicznie, tak jak w poprzednich również, musimy zrobić po 20 pojedynczych półsłupków. W międzyczasie trochę wypchałam już banana wypełnieniem. Teraz zrobimy rząd 24. Musimy zrobić 4 pojedyncze półsłupki. Następnie w 4 kolejnych oczkach robimy po 2 półsłupki. W 4 kolejnych oczkach robimy po jednym półsłupku. Tak, i na koniec robimy 4 redukcje. Rząd 25 i 26 to znów po 20 półsłupków, po jednym w każdym oczku. Zrobimy teraz rząd czy okrążenie 27. Zaczniemy od jednej redukcji. Następnie zrobimy 4 pojedyncze półsłupki. Teraz w każdym z kolejnych 4 oczek robimy po 2 półsłupki. W kolejnych 4 oczkach robimy po jednym półsłupku. I na koniec robimy 4 redukcje. Przepraszam, 3 redukcje. Łącznie z tą pierwszą mamy 4 koło siebie, ale teraz na końcu robimy 3. Dobrze, i znów rząd 28 i 29 to rzędy, w których będziemy robić po 20 półsłupków, czyli po jednym półsłupku w każdym z oczek. 30. Tak, zrobimy najpierw 2 zmniejszenia, czyli 2 redukcje. Następnie 4 pojedyncze półsłupki. W 4 kolejnych oczkach po 2 półsłupki. W kolejnych 4 oczkach po jednym półsłupku. I na koniec 2 redukcje.
Tak, znów mamy 20 półsłupków. W rzędzie 31, już nie w dwóch, tylko w jednym również robimy 20 półsłupków. Rząd 32. Dwie redukcje. I później 12 pojedynczych półsłupków. I znów dwie redukcje. Otrzymaliśmy 16 półsłupków. Możecie wypychać, tak, tego banana już sukcesywnie, po troszku, bo będziemy powoli, ten otwór będzie nam się zmniejszał. Rząd 33. Znów dwie redukcje. Osiem pojedynczych półsłupków. I znów dwie redukcje. Powinniśmy otrzymać 12 półsłupków. Dopcham sobie teraz troszkę wypełnienia. Dobrze, teraz rząd 34. Znów dwie redukcje. Sześć półsłupków pojedynczych. I znów dwie redukcje. Powinniśmy otrzymać 10 półsłupków w tym okrążeniu. W rzędzie 35 musimy zrobić dwie redukcje, następnie dwa pojedyncze półsłupki i znów dwie redukcje, tak żeby otrzymać 6 półsłupków. Czyli tak. Raz. Dwa. Teraz pojedyncze. 3, 4 i znów dwie redukcje. Tak, w kolejnym rzędzie robimy po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli robimy 6 półsłupków. Tak, w kolejne oczko robimy oczko ścisłe, przeciągamy nitkę i ucinamy, zostawiając ją na tyle długą, żeby móc jeszcze za pomocą igły dziewiarskiej zaszyć pozostający otwór. I nasz banan będzie wtedy gotowy. Zakończamy nitkę.
Tak, i mamy naszego bananka. Musimy go trochę tu uformować. Nie wiem, czy nie dałam za mało wypełnienia na koniec, ale myślę, że pasuje do naszych owoców, które zrobiliśmy do tej pory. Jeżeli ten film Ci się podobał, będę wdzięczna za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.